Jest z nami również Bernard Guetta, który dla dziennika Le Monde opisywał strajki w sierpniu 80 roku, pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność oraz prowadzenie stanu wojennego. Zapraszam. Good evening. Dobry wieczór. 41 years ago, I was here, not here, but there, listening to Wałęsa and to the strikers. I was the first journalist arrived from abroad, from the Western countries, to follow the strike, the beginning of this peaceful revolution. 41 lat temu byłem tutaj. Nie tutaj, tylko tutaj, przysłuchując się Lechowi Wałęsie, przysłuchując się strajkującym. Byłem pierwszym dziennikarzem zagranicznym, który się tutaj pojawił, po to, by z uwagą przyglądać się rozwojowi strajku, tej pokojowej rewolucji. The strike... Wait a minute, we'll see. Proszę dać mi chwilę, zobaczymy. The strike was for freedom, democracy, and solidarity. Solidarity between citizens and also social solidarity. And you won, you, the Polish people. In 9 years, you destroyed communism. You reunited Europe. You enlarged the European Union. And thanks to you, for decades, the European continent was stable. W strajku chodziło o wolność, o demokrację, o solidarność obywateli, ale także o sprawiedliwość społeczną. I wygraliście tę walkę, wy, polski naród, wygraliście tę walkę i to dzięki wam w ciągu 9 lat udało się pokonać komunizm, doprowadzić do zjednoczenia Europy, doprowadzić do powiększenia Unii Europejskiej i za ten wkład w stabilizację kontynentu należą się wam podziękowania. You won, but there is a but. You won, but tonight we have to pursue the fight for freedom and democracy. It's not over. It is not over. Why isn't it over? Because in 2 countries of the European Union, I will not name them, but you know them. In 2 countries of the European Union, the rulers, the ruling parties, fight the freedom of press, the independence of justice, and basically the basic freedom. But this is not only the only problem. This is not the only threat. Up to you. Zwyciężyliście, ale jest ale. Tym ale jest fakt, że dziś wciąż musimy kontynuować tę walkę. Walkę o wolność, walkę o demokrację. Ta walka się jeszcze nie zakończyła. Dlaczego się nie zakończyła? Otóż w 2 państwach Unii Europejskiej, nie podam ich nazwy, ale wiedzą państwo, o które kraje chodzi, partie rządzące dopuszczają się pogwałcenia wolności prasy, egzekwowania sprawiedliwości i dopuszczają się również pogwałcenia, łamania podstawowych wolności, ale to nie jest jedyny problem. Let's look at the world. Communism is dead, or almost, but Russia is a dictatorship. Communism is dead in China. This is the worst kind of capitalism, but this is a dictatorship. And in the Muslim world, some fanatics
criminals kill first Muslim people, and then they would wish to destroy the Western civilization and the democracies. So we have this chaos in the Muslim world. We have the dictatorship in Moscow and in Beijing, and we have more and more political leaders telling their people and the world that no, democracy is not wishable. Democracy is a bad system, and dictatorship is so better. Na świecie uznaje się komunizm za martwy, jednak widzimy jego przejawy w Rosji, czegokolwiek by nie deklarowała. W Chinach mamy do czynienia z najgorszą formą kapitalizmu. W świecie islamu fanatycy, kryminaliści mordują najpierw swoich ludzi, muzułmanów, ale potem ich celem jest zniszczenie cywilizacji Zachodu, zniszczenie demokracji. Zatem mamy do czynienia z dyktaturą w świecie islamu, w państwach muzułmańskich, mamy do czynienia z dyktaturą w Moskwie i coraz więcej liderów politycznych mówi swoim ludziom i mówi światu, że demokracja nie jest niczym pożądanym, że dyktatura jest o wiele lepsza. And last problem, maybe the most frightening and disappointing, the United States. Our friends, the defenders of freedom and democracy, are now so upset by China that they are less and less interested by Europe, the Middle East, and the rest of the world. So a lot of threats, and the United States less and less present in Europe. So the conclusion is clear, but first up to you. I ostatnie i chyba najbardziej dojmujące zagrożenie to fakt, że Stany Zjednoczone, nasz przyjaciel, obrońca demokracji, w tej chwili jest tak obsesyjnie skierowany w stronę Chin z obawami, że w zasadzie Europa, Bliski Wschód czy reszta świata nie mogą już liczyć na obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że wszystkie te miejsca borykają się z coraz większą liczbą zagrożeń. The conclusion is clear, and the conclusion is that if we want to keep our freedom, if we want to live in peace, we got to be able to resist the pressure of the dictatorship and the fanatics. So we, the European Union, we, the 27 countries of the European Union, Poland, France, Germany, Italy, and so on, we have now to build a political union with a common defense. It will be difficult, but this is a necessity. This is an absolute necessity. And precisely because it will be difficult, we have to start this new battle, not the day after tomorrow, but tomorrow morning. Płynie z tego jeden wniosek. Ten wniosek jest jasny. Jeżeli chcemy zachować wolność, jeżeli chcemy żyć w pokoju, to musimy oprzeć się i przeciwstawić się dyktaturze i fanatykom. My, Unia Europejska, my 27 państw Unii Europejskiej, Polska, Francja, Niemcy, Włochy i tak dalej, my musimy w tej chwili zbudować Unię polityczną ze wspólną obronnością. To będzie bardzo trudne,
ale jest to konieczność, absolutna konieczność. I właśnie dlatego, że jest to tak trudne, to musimy rozpocząć tę nową bitwę nie pojutrze, ale jutro rano. You know, two more points. Political union, it doesn't mean that Poland or France wouldn't be Poland or France anymore. Just look at the United States. New York and California, this is completely different. Texas and Nevada, this is completely different also. So we will keep our identities, thanks God, thanks God. And we want to keep our national identities, but we will be politically united. It was the first point. And the second and last point. When we say European common defense, we don't think, of course, outside of NATO, outside of the Atlantic Alliance. Just the opposite, inside the Atlantic Alliance. But if we want the United States to look at us as a reliable allies, we need to be strong. We need to be a defense. We need to be interesting for them. And so, by building up our European defense, we will strengthen, and this is a necessity, the Atlantic Alliance. So, my dear friends, the fight, the battle started 41 years ago, but let's pursue it. Thank you. I jeszcze dwie sprawy. Unia polityczna. Kiedy myślimy o Unii politycznej, to nie oznacza, że Polska i Francja przestaną być Polską i Francją. Spójrzmy na Nowy Jork i Kalifornię, jak bardzo się różnią. Spójrzmy, jak bardzo różni się Teksas i Nevada. Więc i tak chodzi nam o to, by naszą tożsamość zachować i o to będziemy zabiegać. Dzięki Bogu. Bardzo ważne, by o to dbać. Chodzi o Unię, o polityczne zjednoczenie. To był punkt pierwszy. Punkt drugi, kiedy mówimy o wspólnej obronności, nie mówimy absolutnie o obronności poza strukturami NATO, poza Sojuszem Atlantyckim. Wręcz przeciwnie, mówimy o wspólnej obronności w obrębie NATO. Ale jeśli chcemy, żeby Stany Zjednoczone patrzyły na nas jako na sojusznika, na którym mogą polegać, musimy być silni, musimy być zdolni do obrony, musimy być interesujący dla Stanów Zjednoczonych, tak by traktowała nas jako poważnego sojusznika i nasze zdolności obronne wzmocnią tym samym NATO. Zatem, drodzy przyjaciele, bitwa zaczęła się tutaj 41 lat temu, ale musimy ją kontynuować. Dziękuję. A teraz za nami Solidarność. Dziękuję.